Hej, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i koledzy. Dzisiaj filmik makijażowy. Po filmie z zeszłej soboty dostałam masę pytań. Co to za makijaż? Jaki to makijaż? Co to za produkty? Co to za szminka? Co to za kolory? Co to za róż? Czemu wyglądasz inaczej? Co się zmieniło? No i rzeczywiście coś się zmieniło, dlatego że ten makijaż jest w zimnych kolorach. Ja ogólnie noszę ciepłe kolory, wiecie, złoty, brązy, ale jakoś tak ostatnio mnie wzięło na zimne. Nie wiem, czy dlatego, że zimno, czy zima, czy jesień, ale zobaczcie, zaopatrzyłam się w szary sweter, mam szarą pościel, już jest tak jesiennie, taki jesienny klimacik. Za niedługo vlogmas w ogóle, dajcie znać, czy lubicie vlogmas. Dajcie kciuka w górę na zachętę, żeby był vlogmas. I oczywiście dzisiejszy makijaż, bo już zboczyłam z toru. Myślę, że makijaż wyszedł neutralnie, nie jest zbyt zimny, a nie jest zbyt ciepły, ale uważam, że jest trochę po zimnej stronie ze względu na usta i przede wszystkim policzki. Chcę Wam przypomnieć, że zawsze linki znajdują się w opisie, jeżeli chodzi o podkład, o wszystkie produkty. Jeżeli mogę znaleźć to na internecie, to wstawię. Czasem są to linki i polskie, i brytyjskie, żeby dziewczyny i z UK, i z Polski miały dostęp, a czasem są tylko brytyjskie, albo czasem są tylko polskie, w zależności od dostępności. Z koniec tego gadania, zapraszam Was do oglądania. Do zobaczenia za sekundkę, bez makijażu. Napotykają mnie same przeszkody, żeby nakręcić ten film. Nakładam bazę, już mam jej resztkę dosłownie. To jest Tushikla Blur Primer. Mnie się zawsze zdawało, że ta baza jest silikonowa, ale napisałyście mi, że ona nie jest silikonowa, więc nie wiem, z czego ona jest, ale daje efekt takiego wygładzenia mega silikonowego, więc fajnie wypełnia zmarszczki, pory. Jeżeli chodzi o bazę, to ja też używałam Professional z Benefitu, ale jakoś tak kiedyś lubiłam, ale już do niej chyba nigdy nie wrócę. Więc ta mi się niedługo skończy, chociaż nie no, podejrzewam, że za jakiś miesiąc. I wtedy będę się rozglądać za czymś nowym. Myślałam o tej Bobbi Brown, ale ona jest nawilżająca, więc nie wiem, czy ona mi się sprawdzi, jak mam tłustą, mieszaną skórę, ale teoretycznie ona ma być do wszystkich rodzajów skóry, więc nie ogarniam. Jak któraś z Was ją ma i ma zaraz mieszaną, to dajcie mi znać. Podkład, którego dzisiaj będę używać, to będzie Marc Jacobs Remarkable, jeden z moich ulubieńców. Uważam, że królem podkładów jest Double Wear i Marc Jacobs prawie na tym samym miejscu, ale powiedziałabym, że Marc Jacobs jest zaraz po Double Wearze ze względu na cenę, bo jest droższy. Sekret długotrwałego makijażu kryje się za blendowaniem. Jeżeli zrobię to w pośpiechu, to efekt jest taki średni, ale jak naprawdę przyłożę się i będę blendować, dokładać, to naprawdę ten makijaż wygląda dużo lepiej. Nieważne, czy jest to tani podkład, czy jest to drogi podkład, po prostu im więcej czasu na to poświęcicie, tym lepiej on się będzie później nosił. Ja to zauważyłam, bo ostatnio siedziałam bez lusterka i rozcierałam podkład, jak rozcierałam go, rozcierałam chyba z 2 minuty. Patrzę w lustro, a tu po prostu flawless. Jak macie trochę więcej czasu, to poświęćcie go na podkład. Słuchajcie, niewielka ilość tego podkładu wystarczy Wam, żeby pokryć całą twarz, jak widać. Naprawdę, tylko trzeba go dobrze rozetrzeć. A na usta nakładam zwykłą wazelinkę o zapachu masła kakaowego. Korektor NYX, ulubiony, HD i nakładam go pod oczy. I na oczy odrobinkę. Mówiłam, że tak nie lubię tej gąbki z Real Techniques, ale słuchajcie, w porównaniu do Primarka jest to sztos. Zastanawiałam się nad tą gąbeczką Blended, znowu już gdzieś wyczytałam, że ta gąbeczka Blended jest mało trwała. Więc nie wiem, czy mi się chce wydawać 40 zł na samą przesyłkę tej gąbki, po prostu mi się to nie opłaca. Jeżeli chodzi o puder, no to musi być mój niezastąpiony NYX Translucent. Uwielbiam ten pędzel, on będzie w ulubieńcach roku na bank. Jeżeli chodzi o makijaż oka, to będę sobie używać tej paletki do konturowania z The Body Shopu i w załamanie nałożę ten taki zimny kolor. Tutaj naprawdę nie ma żadnej sztuki makijażu. Po prostu nakładam w załamanie ten zimny, którym w ogóle będę kolorowała zaraz twarz. O tak! Na środek nałożę sobie ten jasny niby rozświetlacz, ale on jest bardzo delikatny jak na rozświetlacz i ja sobie go nakładam po prostu jak cień. I może bym powiedzieć, że ta paleta jest tak uniwersalna, że każdemu się sprawdzi i nią można zrobić makijaż oka, nią można zrobić makijaż twarzy, naprawdę
wow, jestem naprawdę oczarowana. Kosztowała mnie tylko piątaka, więc dobry deal. Jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego koloru bordowego, hybrydę, to polecam Wam Indigo Red Diamond. Jest przepiękny. Taki ciemny, niby bordo, niby brąz, niby czarny. Bardzo ładny, cute. Co teraz? Dobra, skończmy sobie oczy. Linię wodną, oczywiście jak zawsze Scandalize w beżowym kolorze. No, nie może jej zabraknąć. Tuż jaki używam to jest Volume Million Lashes z L'Oreala. Muszę Wam powiedzieć, że na początku go nienawidziłam, no ale już go kupiłam. Ale im dłużej go mam, im bardziej on jest suchy, tym lepiej mi się go używa. I ktoś z Was mi napisał, poczekaj 2 tygodnie, aż Ci się będzie dobrze używać. No u mnie minęły 2 miesiące, w sumie już jest pewnie przeterminowany, ja go dalej używam. No nie jestem największą fanką, trzeba się nauczyć nim malować, zwłaszcza jak się ma krótkie rzęsy, no ale będzie. Pamiętam dobrze, że mi się sprawdzał Hypnose z Lancoma, ale nie widzę sensu wydawania kupy hajsu na tusz do rzęs. Może 2000 kalorii kupię następnym razem z Max Factora, to jest taki klasyk. Ja jestem takiego zdania, że warto wydać więcej pieniędzy na podkład, bo to jest coś, co nakładamy na twarz i chcemy, żeby nam się tak najlepiej trzymało, dlatego ja nigdy nie oszczędzam na podkładach. Oczy gotowe. Teraz możemy przejść do brwi. Pokazywałam już Wam tą kredkę chyba na jakimś live'ie z Essence. Nie lubię jej, ale no mam, więc użyję. Ale jej nie lubię. Była tania, ale ma beznadziejną końcówkę. Jest bardzo gruba, ciężko się nią maluje. A mnie zależy na tym, żeby sobie po prostu dorysować kilka włosków na początku. Ale tak naprawdę hitem, no to jest hit. Hit i wiem, że nie jednej z Was też to jest hit. Jest to Essence Make Me Brow. Super ekstra mega sztos. 2,50 w Wilko. Ma malutką szczoteczkę, przez to precyzyjnie da się wyczesać te brwi. Efekt jest wow, kicham. No i oczywiście bateria mi mruga. Słuchajcie, okazało się, że nie nagrywałam, jak wymieniłam baterię. Więc pokażę Wam, jakiego różu użyłam, bo róż to jest właśnie punkt kulminacyjny, jeden z ważniejszych produktów do makijażu. To jest róż z Focallure 04 Ultra Light Baked Blush. Jest osobny film o kosmetykach Focallure i ja go nałożyłam właśnie takim rozszczepionym pędzelkiem z Real Techniques. I on, zobaczcie, nie chcę też dużo nakładać tutaj. On jest piękny i taki zimny. Co prawda ma takie jakby trochę złotawe drobinki, czy mnie się zdaje? Jest taki zimny, rudy, nie umiem tego opisać. Jest idealny, powiem Wam, idealny na jesień i co jest z nim fajne, że on ma drobinki, więc zobaczcie, nie trzeba już rozświetlacza, bo on tak delikatnie się błyszczy. No ja jestem zakochana w tym różu, uważam, że jest przepiękny. Więc to Was ominęło, więc sobie troszeczkę tego dołożę. Kurde, patałach, no jestem patałachem. I jeżeli chodzi o konturowanie, to użyłam tej palety z The Body Shop, użyłam tego zimnego koloru tutaj do konturowania. Też nie chcę dokładać nie wiadomo ile. I tutaj. No, tak już czasem bywa. Dzisiaj mam dzień faili, ale moje całe życie to przecież faile. Cały czas coś jest nie tak. Nie mogę się zdecydować, czy chcę dzisiaj przydziełek na boku, czy na środku. Już naprawdę nie wiem. Na boku czy na środku. Już się nie mogę doczekać stycznia, kiedy obetnę włosy. W sensie tylko podetnę końcówki, ale tego tak myślę, że gdzieś tyle. Bo już po roku nieobcinania wołają o pomstę do nieba. Zostawiam te włosy w spokoju. Jeżeli chodzi o bronzer, nałożę sobie tym samym pędzlem, co nakładałam róż. Jest to dość ryzykowne, ale resztę pędzli mam w praniu. I dołożę sobie tego brązującego bronzera z tej palety z The Body Shop, żeby jednak trochę tego ocieplenia było. Chociaż jest to zimny moim zdaniem makijaż. I teraz gwóźdź programu numer 2. Będą tu usta. Czy ja to nagrywam? Nagrywam. Pomadka numer 1, którą nałożę, to jest Focallure Matte Lips w kolorze 08 Old Rose. Bardzo ładny różowy kolor i ja to tak stronię od różu, muszę Wam powiedzieć, ale jakoś tak mnie wzięło. Podoba mi się ten kolor. Tylko ta pomadka nie jest aż tak trwała jak Maybelline Stay Matte Ink albo L'Oreal, te Chocolate. Dlatego ja je mieszam, więc najpierw nakładam tę z Focallure. Nie wiem, czy jeszcze nie działa zniżka. Zostawię Wam w opisie, jak jeszcze działa, bo to jest tej samej firmy co róż. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ładny odcień różu, ale niezbyt dobrze się w takim czuję. Więc ja sobie na niego jeszcze nakładam pomadkę L'Oreal Le Chocolat
w kolorze Of Course 842 Candyman. Dużo z Was kupiło te pomadki na promocji minus 50% i nie dziwię się, bo są zarąbiste. I ja bardzo często mieszam różne pomadki. Jedną nakładam na drugą i to daje mi unikatowy nude. O Jezu, jak to pachnie, ze żarławym. Kombinujcie, eksperymentujcie z tym, co macie. To już tyle. Spsikam sobie tylko wszystko porządnie miękką. Zmokłam. Zmoczyłam sobie włosy, to jest problem. Już nie nakładam żadnego rozświetlacza. Myślę, że wygląda to ok. Jest to coś innego u mnie, bo u mnie zawsze beżowe nudy, dużo pomarańczy, złota, a tutaj dość zimno, nadal nudnie, ale jest coś innego, więc mam nadzieję, że Wam się taki film podoba. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, jak wyglądał ten makijaż z poprzedniego filmu, bo naprawdę bardzo dużo pytań dostałam, co to, jak to, gdzie to, po co, więc tak to, jak to, gdzie to, po to. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj nowy, film Ci się podobał, dodania kciuka do góry lub w dół, jeżeli film Ci się nie podobał i oczywiście do zobaczenia w jutrzejszym filmie. Buziaczki, pa!